Claude. 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 Anthropic Claude. Ty w ogóle wiesz, co to jest sztuczna inteligencja? No jasne, to jest ChatGPT. No, powiedzmy, prawie. No tak, to jest ChatGPT. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy przyzwyczailiśmy się do dyskusji o firmie OpenAI. Mało kto wie, czym jest sztuczna inteligencja, mało kto rozumie założenia wielkich modeli językowych, mało kto wie, co są transformery. Ale markę ChatGPT znasz ty, twoi rodzice i pewnie twoi dziadkowie. Firma OpenAI, prezentując pod koniec 2022 roku ChatGPT, uzyskała ogromną przewagę rynkową. Potwierdziło się stwierdzenie, że kto pierwszy, ten lepszy. Przecież architektura transformerów nie była niczym nowym, a Google od wielu lat opisywał ją w swoich pracach naukowych. To jednak ekipa Sama Altmana opakowała transformery w produkt, wystawiła go na rynek i dostarczyła do setek milionów klientów, którzy teraz AI utożsamiają właśnie z chatem GPT. Patrząc z boku, OpenAI to kura znosząca złote jaja. Byli pierwsi, więc uzyskali przewagę. Mają modele, które udowadniają swoją wartość, mają mocny zespół, który składa się z najlepszych specjalistów na rynku. Mają też Sama Altmana, czyli ikonę Doliny Krzemowej, oraz marketing, który sprawia, że wszyscy zaczęliśmy się tą sztuczną inteligencją interesować. This is one of his favorite things to do. Oh, I can see why. Look at that focus. Fetching balls is serious business for Bowser. Z punktu widzenia użytkowników w Polsce, ich rozwiązania mają jeszcze jedną bardzo istotną przewagę. Są po prostu dostępne w naszym kraju. To nie zawsze była reguła w przypadku innych rozwiązań, chociaż od pewnego momentu zaczęło się to zmieniać. Właśnie dlatego dzisiaj postanowiłem Wam przedstawić firmę Anthropic i jeden z najnowszych modeli, czyli Claude 3,5 Sonnet, które wydaje się podważać status quo na rynku wielkich modeli językowych i tego, co obecnie rozumiemy przez sztuczną inteligencję i jej prawdziwy potencjał. W 2021 roku w trakcie prac nad modelami GPT-2 i GPT-3  7 zbuntowanych pracowników firmy OpenAI postanowiło przejść na swoje. Dario i Daniela Amodei, czyli rodzeństwo, które obecnie stoi za firmą Anthropic, zabrało ze sobą 5 innych pracowników i postanowiło założyć organizację, która poza skalowaniem wielkich modeli językowych będzie jeszcze cenić sobie bezpieczeństwo i zgodność tej technologii z dobrostanem nas, czyli ludzi. Po kilku miesiącach okazało się, że nie tylko bezpieczeństwo będzie istotne w kontekście Anthropika, ale również modele, które wypuszczają oni na rynek. To właśnie te modele z rodziny Claude. okazały się na tyle dobre, że zyskały uwagę firm takich jak Google czy Amazon. Obie te firmy zainwestowały w Anthropika 2,4 miliardy dolarów, co teraz ustawia wycenę całej firmy na 18,4 miliarda dolarów. Na co idą tak ogromne pieniądze? Po pierwsze, bezpieczeństwo, o którym wspomniałem już kilkukrotnie. Anthropic stoi m.in. za inicjatywą tzw. Konstytucji AI, która ma pozwalać wszystkim, zarówno twórcom, jak i odbiorcom tej technologii, lepiej rozumieć, zgodnie z jakimi pryncypiami czy założeniami mają działać te modele, ale mamy również rozwiązania dla użytkowników konsumenckich. Mamy 3 modele, które obecnie wywodzą się z tej samej rodziny, czyli Claude. mamy Haiku, najmniejszy model, który działa jednak najszybciej i jest najtańszy w obsłudze. Mamy Sonnet, czyli ten model pośredni i mamy Opusa, który jeszcze niedawno wydawał się prawdziwym challengerem dla GPT-4. Od 14 maja Anthropic zaczął również ekspansję na kraje Unii Europejskiej. W Polsce zyskaliśmy dostęp do Cloud AI, czyli usługi, którą zobaczycie w tym odcinku. Zyskaliśmy również dostęp do aplikacji mobilnej, a także do planu zespołowego, który przedstawia nam podobną ofertę do tego, co dla swoich użytkowników i mniejszych organizacji przygotowało OpenAI. Oczywiście kasa kasą i marketing marketingiem, ale dla użytkownika końcowego liczą się realne możliwości i jakość produktów, z których mogą korzystać. Właśnie dlatego teraz czas na test Claude 3,5 Sonnet, czyli najnowszego modelu, który pojawił się na rynku zaledwie 3 dni temu i już dzisiaj chciałbym sprawdzić, jak wypada on w testach porównawczych z GPT-4o, czyli z najlepszym modelem od konkurencji, a jeszcze do niedawna firmy matki. Claude 3,5 Sonnet to jest taki model, który z tego słynnego trójkąta tanio, szybko i dobrze ma odhaczać wszystkie 3 punkty. Anthropic wspomina, że Claude 3,5 Sonnet dobrze poradzi sobie z interpretowaniem zniuansowanych konwersacji, będzie zabawny, będzie w stanie wyłapywać poszczególne sygnały od
użytkownika prowadzącego konwersację, ale będzie mógł też prowadzić zniuansowane, bardziej złożone konwersacje i podążać za poleceniami, które będziemy mu wydawać. Benchmarki wskazują, że mamy do czynienia z czymś naprawdę mocnym i czymś, czego nie możecie przegapić, również z tego powodu, że już teraz jest dostępne w Polsce. Zobaczmy, jak ChatGPT i Sonnet radzą sobie z interpretacją recepty od lekarza. Jak to z receptami bywa, pismo jest naprawdę trudne do odczytania, ale obie firmy chwalą się zaawansowanym interpretowaniem obrazów. Zarówno Sonnet, jak i ChatGPT powinien sobie z tą receptą poradzić, a jeśli nie, to zobaczymy te efekty. Na obrazku widać odręczny napis w kolorze niebieskim. Recepta salbutamol inhalat, przepisano maści. Dokładnie tak. Wygląda to na receptę lub zalecenie lekarskie dotyczące leku wziewnego. Absolutnie nie. Tak naprawdę ChatGPT poradził sobie z tym zadaniem zdecydowanie lepiej. Recepta, subskrybuj kanał, przeprogramowani. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem, bo tak jak widzicie, nie jest to najłatwiejszy do odczytania styl pisma, no ale ChatGPT nie potrzebował żadnych podpowiedzi. Postarajmy się dać takie podpowiedzi do Sonneta. Przepraszam, oto rzeczywiste rozwiązanie. Recepta sabotażu karmat, przeprogramowani. No, wnioski wyciągnijcie sami. 2 kolejne testy będą pochodzić wprost z bloga Opanuj AI, gdzie dzielimy się naszymi testami, porównaniami modeli językowych. W zeszłym roku testowałem ChatGPT Plus i Google Barda. Tutaj Google Bard przegrał naprawdę sromotnie. Zaraz sprawdzimy, czy na tych 2 promptach, matematycznym i tym, w którym testuję rozumienie przestrzeni, Sonnet wypadnie tak samo dobrze, nieco gorzej albo lepiej od ChatGPT. Więc zaczynamy od matematyki, oblicz wartość wielomianu. Tutaj, o ile pamiętam, wynikiem jest 1296 i tutaj już mamy wynik. Sonnet poradził sobie z tym problemem zdecydowanie szybciej. ChatGPT jeszcze myśli, ale wynik chyba końcowy też będzie poprawny. Musieliśmy na to poczekać kilka sekund więcej. No i też widać, że ta liczba kroków pośrednich, przez które asystenci doszli do rozwiązania, jest różna. W przypadku Sonneta mamy tutaj 4 kroki, w przypadku ChatGPT mamy 8 kroków, ale mamy tutaj jeszcze jedno zadanie, rozumienie przestrzeni, które również sprawdzi, czy obaj asystenci zauważą brakujące wymagania w tym zadaniu. Zobaczcie sobie tego prompta, no i sprawdźcie, czy będziecie w stanie rozwiązać to zadanie poprawnie. Aby ustalić, czy wyruszając z miasta pierwszego w kierunku trzeciego należy zrozumieć układ przestrzenny tych miast, dokładnie tak. W przypadku Sonneta, jaką mamy odpowiedź, aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy więcej informacji. Samo znanie odległości nie wystarczy i dla mnie to jest wystarczająco dobra odpowiedź. Bard tutaj poległ, w zeszłym roku udzielał zdecydowanej odpowiedzi, że tak, odwiedzę to drugie miasto, ale nam brakuje informacji o położeniu. Więc w tym konkretnym przykładzie, w tych 2 zadaniach remis. Będę grał w grę. Zobaczmy, jak Sonnet i ChatGPT radzą sobie z wygenerowaniem gry, w której to dinozaur przeskakuje przez kaktusy. Jest to dokładnie ta sama gra, którą znajdziecie w przeglądarce Chrome, kiedy jesteście w trybie offline, a prompt wygląda w sposób następujący. Wygeneruj grę 2D do przeglądarki, w której dinozaur przeskakuje przez kaktusy. Sterowanie odbywa się przy pomocy spacji. Każda ominięta przeszkoda to 1 punkt. W przypadku kolizji wyświetl przycisk pozwalający na rozpoczęcie od nowa. W przypadku ChatGPT dodaję jeszcze polecenie udostępnij przygotowane pliki w formie archiwum zip. Natomiast w przypadku Sonneta mam tutaj włączony jeden z nowych feature'ów, czyli Artifacts, który pozwoli mi podejrzeć całość przygotowanego projektu właśnie w tym interfejsie. Następuje generowanie kodu, nie ma co się wczytywać w detale, nam chodzi o efekt końcowy. Zobaczymy, jak bardzo ten efekt końcowy rozminął się z oczekiwaniami. No i po prawej zaraz będzie archiwum, a po lewej chciałbym móc przeskakiwać przeszkody, ale mam tu jakiś... No słuchajcie, nie jest to takie złe jak na pierwszą wersję. Przeszkody się pojawiają, artefakty w Sonnecie działają, ale chciałbym to jeszcze poprawić, więc tak. Zmniejsz grawitację. Dodatkowo w konsoli pojawia się błąd. Wykorzystaj ciekawsze assety. Przygotuj dla mnie archiwum do pobrania. Nie chcę tego robić na swoim komputerze, bo jestem leniwy. Chciałbym tutaj wykorzystać Code Interpreter albo Advanced Data Analysis. Tymczasem Sonnet. Sonnet przygotował dla mnie rozgrywkę. Mamy nowe kolory, mamy dinozaura, który wygląda bardzo realistycznie, ale coś z tą grawitacją jest jeszcze nie tak i chyba to wykrywanie kolizji jest niepoprawne. Tutaj mamy polecenie, natomiast w przypadku ChatGPT mamy już archiwum. Pobieram ten plik. Teraz mogę go wrzucić do Netlify Drop, czyli takiej usługi, która pozwala mi szybko hostować frontendowe projekty statyczne. Dobra, ale gdzie są te przeszkody? No, prawie dobrze. Jak to wygląda w przypadku Sonneta? Mamy grawitację. Oj, rozpocznij od nowa. Nie jest to idealne. W przypadku ChatGPT problemem jest brak przeszkód. W grze nie ma przeszkód. Punkty liczą się bez końca. Na początek odpalimy wersję z ChatGPT, ale po lewej mamy też Sonneta. Czy Sonnet
naprawił rozgrywkę. Zobaczmy, więc tak, mamy nowe asety, ale kolizja niestety cały czas działa niepoprawnie. Ten główny bohater wygląda no całkiem smutno. No i widać tutaj, że niestety tracimy te punkty. No cóż, studia gier mogą chyba spać spokojnie. Przyznam szczerze, że ChatGPT sprawdza się tutaj w poprzednich testach zdecydowanie lepiej. Dzisiaj nie mam szczęścia. Możecie poiterować i podzielić się opiniami w komentarzach. Dajcie znać, czy udało Wam się taką grę wygenerować. Ostatni przykład na dzisiaj. Sprawdzimy, jak obaj asystenci radzą sobie z generowaniem kodu, ale kodu, który jest umieszczony w kontekst praktyk Solid. Jesteś senior DevRel engineerem, który opisuje dobre praktyki na frontendzie. Wykorzystaj język TypeScript do przedstawienia reguł Solid. Zobaczymy tutaj odpowiedź, zobaczymy też prezentowanie kodu, no i porównamy obie te odpowiedzi. Jeśli mowa o Sonecie, no to tutaj widzimy podejście, gdzie mamy zły przykład, Single Responsibility Principle, mamy tutaj zbyt wiele operacji w User Managerze, no i mamy tutaj dedykowane serwisy i jako przykład przeciwny, dobry. Open Closed Principle podobnie, zły fragment, dobry fragment, List of Substitution Principle podobnie, zły i dobry, czyli na zasadzie kontrastu Sonnet to przedstawia, bardzo mi się to podoba, kod wygląda również dobrze, mamy tutaj te dedykowane snippety i kolorowanie składni. No a zobaczmy, jak to wygląda w przypadku ChatGPT, czy będziemy tutaj mówić o remisie, czy nie. Single Responsibility Principle, jeden powód do zmiany, User Repository, User Service, wyraźnie oddzielone odpowiedzialności. Ok, troszkę to jest dla mnie takie ubogie, jeśli chodzi o opis, ale odpowiedź jest dobra. Open Closed Principle, Notification, Email Notification, SMS Notification Service, spoko. List of Substitution Principle, ok, klasyczne przykłady z kwadratami i prostokątami. No widać tutaj nieco inne podejście, bo nie mamy tutaj tego kontrastu źle, dobrze, ale również przykłady są poprawne. Tutaj mamy sporo remisów i naprawdę trzeba się postarać, żeby jeden z tych modeli zepsuć. Dajcie znać w komentarzach, jak wypadają Wasze testy, no i czy chcielibyście takich filmów więcej na naszym kanale. Jak widzicie, Claude 3.5 Sonnet to jest naprawdę zdolna bestia. My na pewno będziemy kontynuować testy, a jeśli Wy mieliście już okazję popracować z tym modelem, to koniecznie podzielcie się opiniami w komentarzach. A jeśli film się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i subskrybujcie również nasze newslettery. Linki znajdziecie w opisie filmu. Co piątek i poniedziałek wysyłamy dla Was kluczowe informacje ze świata nowych technologii i sztucznej inteligencji. Do zobaczenia.